Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony Aśka i witam się z Wami w poniedziałek. Zaczynamy nowy tydzień z przytupem. Jedziemy z dużym formatem kartki. Chyba jeszcze takiej tu na kanale nie robiłam, więc bardzo się cieszę na to. Mega wyzwanie. Ważne, że będziemy robić wspólnie. Wiele osób o taki format pyta. Jest to dla niektórych dosyć problematyczne, bo wiecie, te kartki jednak są dużo większe. Jest to połowa formatu A4, więc no spore wyzwanie na zagospodarowanie dla takich właśnie szaleńców, którzy lubią dużo pakować w kartki jak ja. Wyzwanie dla mnie idealne. Także ja zapraszam Was dzisiaj bardzo serdecznie. Dziękuję, że jesteście tutaj razem ze mną, że tworzycie i szalejecie w tych wszystkich wyzwaniach, które sobie tu stawiam. Wszystkim wspierającym z całego serduszka bardzo dziękuję, że są ze mną jeszcze dodatkowo. My dzisiaj też równolegle tutaj, teraz, kiedy film się zaczyna, jedziemy z naszym projektem, z prezentem dla skraperki, od skraperki. Wiecie, coś w tym stylu. Mamy tyle wspólnych znajomości, przyjaźni skrapowych, więc taki prezent, upominek, bo zbliżają się święta, więc myślę, że też fajny czas na obdarowywanie, ale nie tylko jest to też prezent dla skraperki. Słuchajcie, można podarować go komu mamy ochotę od serca taki prezent podarować, więc już tutaj równolegle do tego filmu leci i działamy na live'ie. Też do wspierających Was bardzo serdecznie zapraszam. I tradycyjnie już pod filmem zostawiam link afiliacyjny do księgarni taniaksiążka.pl, z którą mam przyjemność współpracować. Dzięki kliknięciu w ten link i dokonaniu zakupów też w jakimś stopniu wspieracie moje działania. Bardzo jest mi miło i bardzo Wam za to dziękuję. No to koniec gadania. Słuchajcie, czas roboty. Jak już zapewne widzicie, przede mną leży kolekcja A Day to Remember od Craft O'Clock. Słuchajcie, jest bloczek bazowy, jest bloczek pełny i bloczek z elementami do wycinania. Ja już zaraz wszyściutko Wam opowiem. Ja tradycyjnie sobie podocinałam, żeby to za dużo czasu nam oczywiście nie zeszło. Kochani, co takiego będzie, znaczy nadzwyczajnego może, ale gdzieś ja pogubiłam folię, tu jest, dobra. Jak zwykle ja gadam dużo, a potem wszystko gubię. Chciałam bardzo i to w głowie świtało mi też już w sumie od jakiegoś czasu i myślę, że to jest taka bardzo dobra okazja i świetny format kartki, w którym można to wykorzystać, mianowicie wykorzystanie sobie półproduktów albumowych. To są półprodukty i to akurat jest, wiecie, nie do końca jestem pewna, bo to może być rameczką na zdjęcie i w takiej opcji my to tutaj wykorzystamy. Może być to kieszenią do albumu. Są to takie gotowe półprodukty, jakby można to powiedzieć, autorstwa produkcji Darii Piwowar i one w zasadzie są, tak jak mówiłam przed chwileczką, już chyba z 5 razy, do wykorzystania w albumach, natomiast my wykorzystamy to w kartce i to też jest świetny sposób, bo możecie taką ramkę wyciąć sobie samodzielnie, czy z wykrojnika, czy wykonać właśnie po to, żeby urozmaicić sobie kartkę, żeby fajnie stworzyć z niej jakiś fajny, ciekawy element i zagospodarować tę dużą powierzchnię, która w takiej formie A5 występuje. To jest kartka do pudełka. Ja pudełeczka będę miała z rzeczy z papieru, tylko przy moim remoncie, słuchajcie, nie byłam w stanie dokopać się do tego pudełeczka. W sklepie rzeczy z papieru takie pudełka na pewno dostaniecie. Można sobie też wykonać samemu. Ja takich pudełek uczyłam na kursach, wiecie, na naszych tutaj spotkaniach online, więc na pewno poradzicie sobie. Także zaczynamy i już mówię, tu zaraz pokażę, co sobie podocinałam. Baza, oczywiście ten cały, wiecie, sedno jest z tego tutaj arkusza, gdzie są róże u dołu, u góry, to będzie docięte tu w środku, czyli żeby ładnie wzór się kontynuował, potem się wklei życzenia. Kolejna rzecz to jest to tłowe, tutaj jest z przodu i z tyłu, natomiast ta górna część wycięta jest właśnie tutaj z tego bloczka basicowego, z tych papierów bazowych. Tutaj się tym sposiłkowałam. No i tradycyjnie, słuchajcie, to co ja kocham, uwielbiam i któż o tym nie wie, no to są elementy do wycięcia. Ja chyba jeszcze sobie tu może zostawię, bo może tak coś czuję, że przyda się tutaj jakaś główka róży, ale zaraz zobaczymy, bo nie wycięłam. Moi kochani, kartka w zamierzeniu ślubna. Zobaczymy, jak to wszystko nam się tutaj ze sobą połączy. Ja jeszcze wyjęłabym jedną rzecz i już do Was wrócę, bo troszeczkę o niej zapomniałam, ale to potrwa sekundkę. No więc tak, gdyby nie remont, zapewne potrwałoby sekundę. Dobrze, że można spauzować
To są takie obrączki. Ja te obrączki swojego czasu, słuchajcie, żebym tutaj nikogo w żaden sposób jakoś nie uraziła, ale chyba kupiłam w Lemoncrafcie i mam... A jest, tu musi być druga taka. Mam srebrne, bo tutaj pójdzie wszystko w srebrnym klimacie, no bo jak widzicie mamy białe ramki i właśnie u Darii wtedy była opcja jeszcze, że są takie właśnie docięte do wymiaru rameczki na górę i ja stwierdziłam, że już nie będę tutaj wykorzystywała papieru skrapowego, skoro mam taką śliczną srebrną ramkę, niech ona jest. I jeszcze mamy tu. Ale to są chyba wszystko takie same, więc dobra, myślałam, że to będzie jakiś inny kształt, jak tutaj takie te proste są, ale nie. To są takie plastikowe, słuchajcie, aplikacje, czy nie aplikacje, nie, takie elementy. Dobra, one wszystkie są takie same. Fajne, duże, one tutaj świetnie sobie znajdą swoje miejsce, bo bardzo fajnie nam się tutaj dopasują. Ta jedna taka jest troszeczkę taka, wiecie, mega mniejsza. Czy ja tego teraz nie połamię? Nie. Zobaczcie. No troszkę tak, bo to są takie obrączki, mi się wydaje, że one ładniej będą wyglądały tak bardziej do środka, tak na sztorcy, jak to się mówi. Mam koronek przygotowanych, mam elementy powycinane, no i słuchajcie, całe mnóstwo kwiatów, no któż jak nie ja z kwiatami. Jednej rzeczy nie zrobiłam, jak zawsze, nie wycięłam sobie żadnych listeczków, ale to nic straconego. Ja tutaj zaraz sobie, słuchajcie, wyjmę wykrojnik i w razie czego z Wami będę się posiłkować. Mam takie ładne wykrojniczki, które być może tutaj się fajnie sprawdzą. Możemy wyciąć na tym malutkim naszym big shotciku, że tak to nazwę. No i myślę, że one się tutaj fajnie sprawdzą. Tak patrzę jeszcze do listków. Słuchajcie, ja mam ogrom, bo ja uwielbiam liście, więc wiecie, ale mamy też wycięte z papieru, więc myślę, że to tutaj tak fajnie będzie taką wisienieczką na torcie. Dobra, czas zacząć. Podajemy sobie na bok. Ja teraz zastanawiam się nad tą folijką, czy by na przykład nie dać jej na górę i właśnie tą ramkę, a ona jest chyba taka od krawędzi do krawędzi i tu mogłoby to się nie sprawdzić, bo ogólnie rzecz biorąc fajnie by to tak wyglądało, bo byłoby to zabezpieczone. No ale nic, zrobimy sobie do środka. W związku z tym, że ona idzie tak naprawdę, tak jak mówiłam, od krawędzi do krawędzi, to może faktycznie my sobie tutaj polecimy z taśmą dwustronną, ale oczywiście nie ma takiej opcji, żeby ona nie była podklejona klejem. To będzie kartka, słuchajcie, to jest bardzo duży format, więc świetnie się tu sprawdzi taka kartka ze zdjęciem. Będzie można zdjęcie sobie tu wsunąć. Jak idziecie na ślub, można zdjęcie młodej pary z czasów takich, kiedy wiecie, byli jeszcze w narzeczeństwie. Fajnie tu wkomponować, więc myślę, że to jest bardzo fajny pomysł. A młoda para potem na przykład będzie mogła sobie zmienić, jak będzie miała ochotę i włożyć sobie tu zdjęcie ślubne, bo będzie możliwość wsunięcia tego właśnie tak w boczną kieszonkę, czyli ta kieszonka będzie tu z boku. Ja oczywiście to wszystko podklejam, słuchajcie, na kleju, tak jak mówiłam, żeby mieć to wzmocnione. Powiem Wam szczerze, że u mnie zawsze format kwadratowy. A, nie, robiłam taką dużą. Słuchajcie, to była duża forma kartki. Nie wiem, czy ona była na kanale, ale robiłam dla Lemoncraft na Dzień Babci. Było coś takiego. Słuchajcie, ja się nie potrafię tu poznajdywać. No musicie mi to wybaczyć. Aż się remont skończy. Znaczy ogólnie rzecz biorąc zawsze się nie mogłam poznajdywać. Wiecie, u mnie kurczy nie ład non-stop. Ale teraz mam nadzieję, że to się zmieni, ale dopóki do tego nie dojdzie, no muszę się jeszcze użerać z tym, że nigdzie nie wiem, gdzie co jest, co i jak. Czekajcie, sobie to tutaj ściągniemy. Chwileczkę poczekamy. No i teraz tak, tu mamy już fajnie nacięte. Ja zastanawiałam się, czy kleić to na górze, a byłoby to, wiecie, najprostsze, ale w związku z tym, że ta rameczka jest szersza i to mi się nie podoba, bo ja nie lubię, kiedy widać tę ramkę od spodu. Mogłabym wsunąć kawałeczek, wiecie, podkleić papierem od spodu, żeby nie było tego widać, ale że ja lubię sobie życie utrudniać, no to wiecie, żeby nie będzie lekko ze mną tu w tym wypadku. I wymyśliłam sobie,
co ja sobie wymyśliłam? No wymyśliłam, że klapniemy, spróbujemy wtopić to w kartkę, czyli tak jakbyśmy robili ukryte, jak robimy ukryte wodospady. Wiem, słuchajcie, brzmi to na film co najmniej 1,5 godziny, ale damy radę. W związku z tym mamy tu takie, widzicie, serduszka. Ta rameczka będzie w ten sposób przymocowana do naszej karty. Myślę, że najłatwiej będzie, że będzie wsuwało się to zdjęcie od strony prawej, więc też w tym kierunku będę myślała o tym, żeby tę karteczkę sobie przymocować, tę rameczkę. No i tak też próbuję ją tutaj ułożyć sobie na tej mojej bazowej kartce. Tę ramkę staram się, żeby zwłaszcza tutaj było równo, bo tu będzie bardziej widoczne, z tamtych stron niekoniecznie będziemy to jakoś bardzo mocno widzieć, więc... I teraz tak, zaznaczamy sobie, w którym miejscu ona będzie nam wchodziła w papier, czyli w tym miejscu. Tam zawsze będzie można te rowki zrobić troszeczkę takie szersze, na pewno będzie łatwiej. I teraz to, co ja muszę tu, a mogłam zrobić to od drugiej strony, no ale już nie zrobiłam, to dobra, damy radę. Wymarzymy gumką, której dalej nie mam. Ja, słuchajcie, ja jestem niepoprawnym człowiekiem, no normalnie o tym gumce cały czas myślę, ale przyznaję, zamawiałam teraz produkty do akwareli, bo już mi się kończą powoli, no i zamówiłam sobie tam gumeczki, bo były, więc i zamówiłam też, ja mam płyn maskujący z jakiejś firmy, nie wiem, maski, to było z Zielonych Kotów, a teraz zamówiłam sobie z bo już czego to było, z czegoś, nie chciałam powiedzieć z czegoś ważnego, czyli z czegoś, co produkują też, no jak się przypomni, a jak nie, to będę Wam pokazywała. I teraz tak, zobaczcie, my musimy tę rameczkę wsunąć tu, czyli sprawić, żeby ona nam się zatopiła w tej kartce, czyli żeby tutaj, o tak, mniej więcej w to miejsce to pięknie pójdzie. I tu z tej strony również. Dobra. I teraz jedziemy tu, tak. Zawsze mogę to troszeczkę, wiecie, poszerzyć i jedziemy. Tu jakoś tak bardzo się nie martwię o to, to będzie zakryte rameczką, więc i zobaczcie, i teraz, żeby mieć tu, chociaż może inaczej, zróbmy najpierw same nacięcia, zobaczymy jak to wyjdzie, a potem tutaj trochę tak to mam krzywo, powiem Wam szczerze. Może spróbujemy sobie wsunąć. Ona jest już tu nacięta pod kątem, więc będzie łatwo. Może jak sobie wsunę, to mi się oświeci. Będzie mi łatwiej to teraz. No, faktycznie, dobra. Czyli tutaj jadę taką grubą krechą. I to już wiemy, że to jest to. Jak będą tu jakieś cyrkusy się robiły, to po prostu sobie jeszcze zrobię obok taki cienkie nacięcie, w którym wtopię jeszcze sobie tę rameczkę do środka. No i takim sposobem, słuchajcie, mamy to zrobione. To się tu trochę odegnie oczywiście teraz, no wiadomo, bo tu będziemy to nacinali. Ale wiecie, że ja jestem kombinatorem pierwszej klasy. U mnie zawsze musi być, słuchajcie, skomplikowane i ja to po prostu gdzieś coś mi przyjdzie, ale to wiecie, to jest też to, o czym ja zawsze mówię, że jak coś przychodzi Wam fajnego do głowy, to po prostu warto spróbować, a nuż okaże się, że to był fajny pomysł i Wam się sprawdzi. A nie wyjdzie, no to nie wyjdzie, no to już będziecie tu widzieć, że nie wyszło. Nie ma tu za bardzo jakoś tak, żeby coś nie wyszło tak całkiem jakoś bardzo mocno, no ale zawsze coś się może zdarzyć. Aha, i jeszcze teraz ważna rzecz, oczywiście, żeby tu nie robiły się nam cyrkusy, to ja sobie oczywiście po tej taśmie tutaj też kleję. Dzięki temu będę mogła troszeczkę bardziej lawirować jeszcze tutaj tą folią. No i wiadomo, że będzie się to po prostu mocniej trzymało. Folijkę sobie nakładamy. Staram się tak, żeby, wiecie, najpierw dopasować, a potem zamknąć to. Aha, nie zapomnijcie, zapomniałam o jednej ważnej rzeczy, o tym, że ta folijka też jeszcze idzie tutaj. No to już sobie, no, nie ma jak sobie na drodze postawić palec. Dobra. No też się musi z drugiej strony złapać, prawda? No i przykładamy
Słuchajcie, na razie nie chcę tego tak, wiecie, do taśmy. Chcę to złapać, żeby się... O, teraz. Zobaczcie, fajnie. Jest dobrze. Nie ma źle. Ok, tu się też złapało, bo ona musi się trzymać. Ja myślę też, że to nie będzie jakieś wsuwanie, wysuwanie tych zdjęć cały czas, że ona sobie tutaj poradzi. I teraz zakładamy naszą rameczkę w ten sposób, żeby nie było zbyt łatwo i przyjemnie. Aha, jedną rzecz, jaką sobie zrobię, to czego ja bardzo nie lubię, czyli tego, że na siebie nachodzą w ten sposób zagięcia, więc ja sobie to jeszcze tu bardziej podetnę. Będziemy tu mieć więcej luzu, nie będą one na siebie nachodziły i robiły takiej to mega grubości. O. Zobaczcie. Może to troszeczkę ułatwi sprawę. No a poza tym, kiedy sobie tę ramkę tak wsuniemy, no to wiecie. Znaczy poza tym, no to co najważniejsze, co mnie tam właśnie by tak denerwowało, to to, że wystaje ten... białe. No nie chciałam tego, żeby to było widoczne. W związku z tym, że my tu będziemy sobie dekorowali, więc też to nam dużo wybaczy różnych rzeczy, tu, które mogłyby się przydarzyć. Zobaczcie, zamyka się to dosyć fajnie, nie mam tu z tym problemu, więc myślę, że mogę to przykleić, a dalej będę kombinowała z drugiej strony. Przełożymy sobie tę naszą rameczkę tu, bo to trochę taka rameczka się zrobiła. O, już tak będzie lepiej, żeby to tu pozaklejać dobrze. A potem będę myślała, jak to odwrócimy do przodu. I mamy ładnie to, słuchajcie, wtopione. Ja wiedziałam, że będzie tu troszkę kombinowania, dlatego też znowu sobie wszystko podocinałam, bo jak już mam wszystko... no ten klej to teraz jest... Słuchajcie, wyszłam naprzeciw oczekiwaniom, żeby nie był taki bardzo gęsty i on jest taki mocno, bardzo lekki na początku. On potem troszeczkę gęstnieje, jak już się otworzy go, ale trzeba troszkę uważać i zapomnieć, jaki on był wcześniej. Dobra. No i mamy. Ja sobie to teraz, zobaczcie, ciach. I postępuję tak, jak w przypadku wodospadu, czyli połączę sobie to. Ja tutaj korzystam z mojej siatkowej taśmy, która w takich warunkach tutaj sobie doskonale radzi. Nie nałożyłam kleju, ale myślę, że tutaj to nie będzie jakimś wielkim odstępstwem, bo my tutaj będziemy zaklejać dookoła wszystko na bazę, więc tutaj nic, nawet jakby coś puściło, to nic się nie będzie złego za bardzo działo, bo mamy to dookoła zabezpieczone po prostu papierem. Dobra. Dociskamy. No i zobaczcie. Wyszło moim zdaniem fantastycznie. Mamy rameczkę zamocowaną, będzie się tu wsuwało zdjęcie. To, co teraz zrobię, to jeszcze sobie troszeczkę poradełkuję dookoła, no bo przecież jakżeż byżesz inaczej. Myślałam o podbiciu srebrnym, chociaż może jeszcze będę gdzieś miała, bo ostatnio korzystałam i powiem Wam, że nie mam już srebrnego takiego gładkiego, bo to jest chyba ta resztka. Może mam, czekajcie, zerknę sobie tylko na stolik i zaraz zobaczę. No niestety nie mam już, żeby srebrnym podbić, ale z drugiej strony uważam, że tu i tak będzie bardzo srebrnie, więc myślę, że jakoś tam przeżyjemy bez tego srebrnego. I tutaj jedziemy, słuchajcie, przy krawędziach pięknie. Ja mocno naciskam, żeby wiecie co, nie? O, przesunęło mi się. Nic nie szkodzi, sobie cofamy. I jeszcze raz powolutku. Wiecie, bo mówiłam o tym, podnosi się krawędź do góry dzięki temu, więc fajnie to będzie miało taki efekt jeszcze dodatkowo. To już sobie przytrzymam ręcznie, tak wiecie, przy krawędzi. Nie będę dobijać do góry, tylko
Ona też ucieka czasem, ta kartka, wiecie, jak jest, tym bardziej, że tu trochę jest grubo w środku i... Ale fajnie mamy, jest dobrze. No fajnie by to wyglądało z tym srebrnym. Nie mam już, słuchajcie, nie będę płakać z tego powodu. Nie ma, to nie ma. Jedziemy. Zdejmuję sobie tutaj te błonki. A mogłam sobie okleić kartkę już dookoła, słuchajcie, i ją podbić sobie, pod obciążenie sobie włożyć. Dobra, zanim to okleję, to ona może sobie jeszcze tutaj, zobaczcie, czyli mamy tak 14,5 cm, a tak mamy 21 cm i ten papier scrap mam, wiecie, ja robię zawsze mniej, 14 i tu mam akurat 2 w tym kierunku, a w tym mam 27 cm. Tak to będzie wyglądało. To będzie, a też ładne te zielenie, tu są takie śliczne. Wiecie, takie żywe, ładne, taki żywy kolor mają, ale nie są takie ostre. Nie wiem, czy dobrze się wyraziłam. Tak, ja teraz to sobie przypominam, że robiłam właśnie dla Lemonka taką fioletową kartkę na Dzień Babci, ale czy ona była na kanale Lemonka tylko, czy była też u mnie, to już nie pamiętam. Czy my sobie tu wzór skontynuujemy, słuchajcie? Możemy, chociaż tu wiecie, tego nie będzie widać, ale jedziemy z bazą. Zawsze to podbicie ładnie wygląda, czyli jakiś taki... A tutaj coś, słuchajcie, mi popłynęło w rozmiarze? Nie wiem. Zawsze takie podbicie kwieciste bardzo ładnie wygląda, bardziej się nam odbija. I tu druga strona. Oj. Rany, taka duża kartka. Ja wiem, że są osoby, które takie duże formaty kartek bardzo lubią i po prostu cały czas takie robią. Nie, no ja nie. Ja bym chyba nerwicy dostała, słuchajcie. Nerwicy w znaczeniu takim, no jest to takie, wiecie, duże i trzeba to zagospodarować, więc czasem mam problem zagospodarować taki mniejszy format, a co dopiero taki duży. Mamy pięknie, słuchajcie, basiczka, czyli ta baza nasza na zewnątrz jest oklejona i jedziemy w środku. W środeczku, słuchajcie, od góry chciałam tak. Tu będą potem życzenia, więc i tu mamy ładną dekorację. Czekajcie, gdzie jest moja... Patrzę, czy sobie włączyłam prąd w moim przedłużaczu, bo ja czasem, wiecie, przychodzę, podłączam sobie telefon do ładowarki, żeby... A, nie podłączyłam, dobra. No to właśnie, dobrze, że spojrzałam. Jeszcze sobie podłączę, bo zanim my to skończymy, to może bateria mi już paść. Sobie jeszcze włączę od razu klej na gorąco. Dobra. Podłączyłam sobie do ładowania, a klej na gorąco też już włączony. A zanim będziemy kleić, to będzie już taki akurat. Ale muszę przyznać, bo ja mam od jakiegoś już dłuższego czasu tego nowy pistolet Sizzixa, tamten się zepsuł. To wiecie, ja się wkurzałam na niego, psioczyłam, no bo trafił mi się naprawdę, już teraz wiem, że niedobry egzemplarz, bo ciekło z niego w ogóle z tym kablem, a ten mam ze stojaczkiem, słuchajcie, na razie póki co, tfu, świetnie się sprawdza, więc oby tak dalej. Oby tak dalej. Dobra, mamy środeczek ładnie, słuchajcie, wyklejony, z zewnątrz ładnie wyklejony. Nie wierzę, że ja taką dużą kartkę robię, słuchajcie, to jest jakiś w ogóle koniec świata. Dobra, i teraz zajmiemy się tutaj podwyższeniem tego i ja będę robiła to
Chociaż nie wiem, czy ta nie jest grubsza. O nie, nie jest grubsza. Jeszcze bardzo. Ale nie potrzebuję tutaj jakiejś bardzo dużej grubości, bo tu będzie i tak się dużo działo, jeżeli chodzi o... I jedziemy. Bo to wiemy, że tutaj ja sobie nie mogę pozwolić na to, wiecie, żeby nie zabezpieczyć tego klejem, bo no mówię, ostatnio bardzo byłam zadziwiona, znaczy zadziwiona może nie byłam, bo cały czas mówię, że te taśmy, no to tak różnie się spisuje. I wiecie, na kartce okazało się, że taśma sparciała i napis odpadł, a były to kosteczki, które są reklamowane, że tak powiem, przedstawiane jako super kostki na super mocnym kleju i mają bardzo dobre opinie i tak dalej, więc widzicie, ten klej mimo wszystko po prostu z czasem. I to jest kartka, którą robiłam, kiedy była kolekcja ta Autumn Twilight, coś takiego, nie, Emilki Sieradzan z Lemoncraftem. No to jest już dosyć dawno, ale no widzicie, minął czas i nawet takie dobre i super dobre taśmy nie dały rady. No to jest to, co ja też, wiecie, ciągle mówię, że warto sobie zabezpieczyć. Tu mamy tę kieszonkę, czyli tu będziemy wsuwać, więc jedziemy. Podnosimy i ściągamy błonki. Także do swojego dobra, do swojej opinii dla klientów, którzy kartki zamawiają, słuchajcie, ale również dla osób, które obdarowujemy naszymi pracami, zabezpieczajcie sobie wszystkie rodzaje taśm. A jak ja już widzę, że ktoś klei, słuchajcie, album na taśmy, to moje serce po prostu pęka i krwawi w jednym momencie. Jednocześnie wszystko naraz. Nie ma takiej siły, kochani, tylko klej introligatorski. Dobra, jedziemy. I ja tutaj teraz... Szkoda, że tego, wiecie, nie nagrałam. Ja nie chcę robić jakiejś tam, wiecie, żeby odradzać, bo tu nie chodzi o to, bo wiecie, kosteczki to jest wszystko fenomenalne, tylko trzeba sobie tym klejem podkleić, więc... I wtedy będzie fajnie trzymać. Wtedy nawet jak tam sam klej w sobie, wiecie, coś się z nim podzieje, to i tak będzie nam się trzymało. No. Bierzemy naszą kartę i jedziemy tu. Tu wsuwamy, więc musimy sobie kleić to w ten sposób. Ok. A też dzięki temu, że mamy klej, to możemy sobie troszeczkę polawirować, chociaż tutaj nie nałożyłam go zbyt dużo i mogę mieć, z tą mamy problem, ale dobra. I teraz sobie to odwrócimy i z tej strony dociśniemy pięknie. Numer 1 zrobiony. Tutaj sobie wezmę trochę. To jest ta nasza pięknie podbita. No i teraz czas na przyklejenie sobie rameczki. Tak jak mówiłam, no nie zdecydowałam się tu, żeby robić taką rameczkę z papieru tego skrapowego, tylko wykorzystałam tutaj to, co miałam. Ok. I delikatnie. Ja w sumie nie spojrzałam, czy Daria w ogóle jeszcze takie, bo to już jakiś czas temu u mnie był. Będziemy sobie robić taki albumik właśnie z takimi gotowymi elementami właśnie albumowymi. Ja go cały czas planowałam, ale ciągle coś, słuchajcie, jak niezdrowie to. I tak wygląda nasza rameczka. I my tutaj, zobaczcie, z tej strony mamy opcję, żeby sobie wsunąć zdjęcie. Szkoda, że nie przygotowałam zdjęcia, bo by to fajnie takie było. No nie mam tutaj teraz pod ręką. Dobra, jedziemy z dekoracją. To, co tygryski lubią najbardziej, czyli dekoracje, i tutaj już zaczynamy. Wezmę sobie potem biały arkusz, chyba że gdzieś coś będę mieć, bo nie miałam tu oczywiście, wiecie, resztek, dlatego że to jest zrobione z całego arkusza papieru. Zaczniemy od bazy. Ja tutaj nic nie planowałam, słuchajcie, czyli nie miałam, nic tutaj nie wymyślałam, nie miałam żadnego, tak jak myślałam, tutaj będę robić, będę potrzebować białe główki.
Bo sobie nie wzięłam nożyczek tych moich właśnie z Tima. Ale nic nie szkodzi, wytnijmy tymi, które mamy. Tutaj na tych elementach do wycinania są takie ładne pączki, to są chyba liliowe, ale one ładnie się tutaj wyciągną, czyli zrobią nam taki ładnie w dekoracji ten element do wyciągnięcia. Tak na szybciutko sobie tutaj to wytnę. Arkusze oczywiście są dwustronne w Craft O'Clocku, zobaczcie, i ładnie ona taką zrobi mi. Mogłabym nawet tutaj ładnie listeczka sobie jeszcze gdzieś, wiecie, dosunąć, żeby to tutaj miało taki... Chociaż nie wiem, może 2. Dobra, potem jak już będę kleić, bo na razie wiecie, nic z tego może nie być. W ten sposób sobie to wyciągniemy. Ja tak powycinałam w sumie tylko prezenciki. Nie wiem dlaczego tylko prezenciki. Ale zaraz coś tu wymyślimy. Słuchajcie, coś czuję, że będę tu rzeźbiła na żywca, ale no przecież o to chodzi. Mamy tutaj jeszcze tak, do targania koroneczki. No to wiadomo, że one zawsze tutaj świetnie wszędzie pasują. Mam też, słuchajcie, taką piękną koronkę. To są w ogóle wszystko koroneczki oczywiście z mojego sklepu, które można by tu ładnie wsunąć między elementy i one taką robotę będą robiły dekoracyjną. Zobaczcie tylko to. Może sobie tak odwrócimy. Czyli gdzieś ją... A nie, to nie chcę, żeby tutaj z tego brzegu jednak lepiej, żeby był tylko ten ozdobny. Jak sobie odcinam takie kawałki, to oczywiście mam nożyczki takie nie do materiału i mnie to denerwuje. O. I on będzie tutaj wysunięty. Będzie fajnie go tu troszeczkę widać. Może to nie będzie jakoś na całości, ale to wystarczy, żeby on tu narobił zamieszania troszkę. Zobaczcie, wysuniemy go do samego spodu, a tam potem sobie to wszystko uzupełnimy. Mam też te moje dyndadyłka. Czy one tu się sprawdzą? Zobaczymy. Jak już mam to, to chyba niekoniecznie, aczkolwiek czekajcie, może zamiast tego to... Ale wtedy musiałaby ta kompozycja, wiecie, układać się wyżej. To by się sprawdziło, gdyby szło przez środek. Zobaczymy. Zawsze można gdzieś tam wetknąć, wtytnąć, wiadomo. Zacznę zatem tu i jedziemy. Tutaj już nie będę mogła zmienić, bo ubrudzę sobie folię. Czy wiecie, gdybym zmieniła zdanie, zawsze mogę folijkę sobie oczyścić, więc to też nie jest jakieś takie, że klamka zapadła i już nic nie zrobimy. A ten drugi sobie damy tu. I to będą już nasze dekoracje na bazie, czyli ja zawsze, wiecie, robię tą bazową, tą podstawę, bazę, na której zaczynam potem wszystko sobie tworzyć i to będzie moja podstawa. Ja myślę, że jeszcze skuszę się tutaj na coś. Dobrze, że zabrałam sobie te moje elementy, bo ja się tak zastanawiałam, a mówię, a nie, zrobię tylko u dołu, ale teraz widzę, że może faktycznie na górze, tylko gdzie ja go mam, może faktycznie na górze coś fajnego by się przydało, z takiego jakiegoś maleńkiego tutaj, bo te są takie bardzo duże. Kurczę, będę tutaj dziergać teraz. Pewnie na przyspieszeniu, ale coś tutaj może by się przydało faktycznie, żeby było u góry, więc jedziemy na szybciutko.
Dobrze, słuchajcie, przy okazji zaraz szybciutko sobie troszeczkę więcej wycięłam, żeby mieć takie, wiecie co, zabezpieczenie. I teraz zaraz wstanę po tą normalnie, wiecie, do materiału, bo takie bruszenie potem to mi aż po kościach idzie, jak słyszę, jak się to tam... I teraz zobaczcie, to jest to, co odcięłam poprzednio. Można ją ładnie gdzieś tutaj jeszcze sobie dać tak. Myślę, że ona tutaj ładnie będzie miała. I jednak tutaj powiem szczerze, że to fajnie będzie wyglądać, że będzie coś u góry. Rzadko kiedy to robię w pracach moich, to wiecie, że ja zazwyczaj to tak z jednej strony kumuluję kompozycję, ale tutaj chyba nie byłoby to fajne, jakby tutaj nic u góry nie było, więc fajnie się nam to tutaj zapełni. Nie wiem, czy tu nie mamy tego za mocno wysuniętego. Czekajcie, ściągniemy sobie to troszkę z folii. Zobaczcie, jak ten klej trzyma na folii. No tu akurat jest fajny przykład tego. O, dobra. Mamy to. Robimy tu. Co robimy? Zrobiliśmy sobie tą podstawę, czyli mamy tę bazę, tutaj się zdjęcie wsuwa. Tu pamiętam o tym, żeby nie zaklejać, żebym tam mogła wsunąć sobie zdjęcie, czyli nie podklejam tego tutaj na tym papierze, wiecie, na tej rameczce, bo tu musimy wsunąć zdjęcie potem. To trzeba o tym pamiętać, że tylko na... Zobaczcie, teraz sobie to... O, tu potrzebuję trochę czasu. Mogłam to klejem na gorąco zrobić, ale taki też sobie da radę. Tylko żebym nie uciekła tu w... Może tak dam. I ona sobie teraz tam zaschnie. Jedziemy, słuchajcie, z kompozycją. Zacznę teraz od podłożenia sobie tej koronki. Ona nam narobi sztucznego tłoku. Staram się też troszkę tutaj tych niteczek powyciągać, żeby to ładnie zaczęło się układać. Ok. Wezmę sobie może ten papier faktycznie. Tutaj. Sobie naszą małą maszynkę. Powiem Wam, że pamiętacie, jak mówiłam o tym, że długo się nad nią zastanawiałam, ale rzeczywiście do takich, teraz się trzyma, szybkich projektów fantastycznie się sprawdza. Szybciutko coś wyciąć, czy to podczas live'a, czy właśnie jak coś robimy. Naprawdę fajnie. O, jest tu. Chodźmy tu. Ciach. Ciach. I jedziemy. Mamy pięknie i ona bardzo fajnie też wycina, powiem Wam szczerze, bo nie zawsze, ja sobie jeszcze może raz przejadę te szczegóły, żeby dobrze wycięło, bo potem jest ciężko, jak tu jest taki bardzo mocno ażurowy wzór, to ciężko z niego wyjąć te wszystkie elementy, a tak tutaj świetnie sobie damy radę. Zastanawiam się, czy jak już mam ją zamocowaną, czy jeszcze sobie coś nie wyciąć, czy coś jeszcze jednego. Bo te elementy można fajnie porozcinać na takie, wiecie, kawałki i potworzyć z nich w różnych miejscach. Sobie tylko wypnę z tych otworków, bo potem to gorzej wycina. A mamy jeszcze tu papieru, to może faktycznie jak już mam maszynkę, to sobie dziabniemy drugiego. Ok. No i taki, wiecie, troszkę zrobię urozmaicenia. Fajnie się trzyma blatu stołu, więc no, wiecie, nie ma co narzekać. Odessać trzeba. No i teraz mam pewność, zobaczcie, że teoretycznie ona bardzo dobrze wycina, naprawdę za pierwszym razem, tylko potem różnie bywa z tymi takimi, czym drobniejsze elementy w wykrojniku, tym wiadomo, że bywa trudniej z tym wyjmowaniem ich i to nawet jak jakieś tam, nie wiadomo,
i pięknie. Takie wszystkie pozostałości, to ja tylko, wiecie, jestem bardzo uczulona, ja jak po prostu widzę piękną pracę i ja to powtarzam za każdym razem i takie niewyciągnięte, właśnie niedocięte elementy. Znaczy gdzieś tam się trafi jakiś malutki, to wiadomo, że no czasem tam się zdarza jakaś mała tam, ale po prostu wiem, że są osoby, które, wiecie, nie wycięło się, to się nie wycięło, to będzie z niewyciętym. O, nie, trzeba wszystko powyjmować. Słuchajcie, po to mamy piękne, ażurowe wzory, żeby one były ażurowe. Więc ja to tu wszystko muszę wydziubać. No i, a czasem widzicie, się taki jeden znajdzie łobuz, który się mocno zahaczy. Dobra, no i myślę, że słuchajcie, całkiem fajnie to nam teraz będzie tutaj współgrało, bo my możemy, ogólnie słuchajcie, możemy zrobić taki trik. O, ciach. Dlaczego nie? Przecież my i tak będziemy to, słuchajcie, wszystko zaraz zasłaniali, więc bez sentymentów. Będą kwiaty, niech jest trochę na podwyższeniu lekkim. Spójrzcie, te piękne tutaj. O. Takie paseczki. Jeżeli tak, oj, nie pokremowałam sobie klejem. Jakieś przeżyję. A tu piękne drugi mamy. Ok. I ładnie to z tą rameczką się tak ułożyło. Nawet nie planowałam, a fajnie wyszło. No i jedziemy tutaj jeszcze trochę tej koronki i zamieszania. Wygląda to nie za dobrze, ale zaraz to wszystko się tutaj poukłada. Problemem będzie teraz dobrać kwiaty, bo mam tu przeróżne. Mam trochę takie pod jakby krem. Ja sobie jeszcze tutaj te, które jedne mają troszkę brokatu, inne nie mają. Ja sobie tego brokatu podokładam. Jedyne co muszę je trochę skrócić. Znaczy się w sensie, wiecie co zrobić. Łapię, ścinam tam brzuszek i tu jest, słuchajcie, moment, w którym trzeba reagować, bo nie mogę tego puścić, tylko muszę od razu nałożyć tu klej na gorąco, bo jak to puszczę, to mi się rozsypie cały kwiatek. Ale wiecie, no warto, bo nie zawsze taki duży kwiatek, ja rozumiem, te brzuszki muszą być, słuchajcie, no bo tak ten kwiatek jest skonstruowany i on jest tak mocowany, ale po prostu czasami to nie pasuje, nie? O. Znaczy w sensie się, że robi się za wysoki, za grubasek taki, a tak tu mamy już, o, ładnie. Ten tu myślę, że będzie ok. Bo miałam jeszcze białe, ale chyba te białe jakoś, chociaż przyznam się, nie. Ja myślę, że te tutaj ładnie nawiążą do tego tła i będą ok. Potem sobie jeszcze to pobrokacimy, więc będzie gitareczka. I jedziemy tu z tymi pączuszkami, czyli z tym, co mówiłam na początku. Powyginamy lekko i zobaczymy, czy on tu, o, ładnie tam będzie, więc widzicie, dużo łatwiej jest potem już to układać, jak mamy wszystko ładnie poskładane. Ciężej jest to układać, jak jest wszystko jeszcze takie luźne bardzo. No i teraz spróbujemy sobie jeszcze gdzieniegdzie podokładać takie, a może tu będą jeszcze listeczki oczywiście, ale to jest ten moment, żeby dokładać takie elementy właśnie dodatkowe, które gdzieś tu będą fajnie się wysuwały, ale nie będą takie mocno, wiecie, widoczne.
Zobaczmy, bo tutaj chciałabym na tym jeszcze posadzić te nasze obrączki. Nie zapominajmy o nich. I teraz ja sobie tu kładę, słuchajcie, na tą różyczkę kleju. Położymy sobie tu troszkę tej koronki, czyli zrobimy taki trochę sztuczny tło i te obrączki będą się tu fajnie trzymały. Dobra. Tak. O, ok. Ta jest taka większa, to ona tam może się w tych kwiatkach nam... Muszę to przytrzymać. I tu też pójdzie jeszcze koroneczka. No i widzicie, tak to jest. Ciągła kombinacja. To sobie zrobię na kleju na gorąco, bo tutaj mamy, wiecie co, nie? Robienie takiego, budowanie, słuchajcie, koronka, liście, elementy, wycinanki, robimy to coraz wyżej i ładnie nam się to wszystko tutaj... A klej, no na pewno nie klejem. Ładnie nam to wszystko się tu, słuchajcie, teraz układa. Jest kwiatuszek. Mogłabym tu, słuchajcie, jeszcze tę różyczkę tak wsunąć fajnie. Ok. Pod te elementy, które nam się tutaj, wiecie, Nie, tutaj nie, tu bym może wolała dać chyba listki, bo tu mi się tak nieładnie ten element skończył i nie chciałabym, żeby... A może tutaj taki prezencik mały, słuchajcie. Problem pojawił się w tym momencie, bo nie mam już takiej małej różyczki. Jeszcze sobie tam zerknę do tej mojej różyczkowej szuflady. Może faktycznie tam jeszcze się coś znajdzie, więc nie będę panikować. Ok, tu już się zrobiło, słuchajcie, dosyć przestrzennie. Mamy taki jeden. Tu chciałam coś, żeby zasłonić. Tak, to była gadka, nie? I już to robię. No, to jest klej. Siach. Siach. Był kawałeczek taki, który, wiecie, nie do końca zasłonięty był, no i tutaj mi tego brakowało. Jeszcze spróbujemy coś z tego wydusić. Tak tu całkiem na spodzie. O, całkiem ładnie to wygląda. Taka plamka kleju była. Trzeba sobie popatrzeć wszędzie, słuchajcie, jest gdzieś coś, co nas tak irytuje, co nam nie odpowiada, nie pasuje, to zasłonić listeczkiem, jakimś dodatkiem. Zawsze lepsze to, niż potem spojrzeć na to i się denerwować. Tu taki mniejszy kwiatuszek. Jeśli go nie znajdę, to zrobię z tego, co mam. Po prostu sobie pousuwam troszeczkę listków, ale to też nie do końca o to chodzi. Wolałabym nie niszczyć sobie, wiecie, takiego ładnego kwiatka, ale poszukać takiego, wiecie, mniejszego. I też zaraz to zrobimy. Ok.
Znalazłam taką mniejszą, fajną, ale też muszę ją sobie tu trochę, wiecie co zrobić, nie? Ten brzuszek, no te róże tak się robi, bo one, widzicie, mają tak, albo robi się na folii, albo na styropianowych kuleczkach, różnie to tam dziewczyny robią, a jeszcze sobie listeczek, płatek jedną oderwałam. Najlepiej to jest wyciąć sobie jakieś małe kółko z dziurkacza i po prostu przykleić potem to kółeczko tam, wiecie, jak ten kwiatek się rozerwie, ale on się tutaj teraz tak ładnie spłaszczył, bo naprawdę mocno odcięłam, ale dajmy mu chwileczkę, on zaraz przystygnie ładnie z tym klejem i jest taki płaski. Nie jest ta róża taka bardzo mocno wysoka, fajnie jest spłaszczona, więc ona tu świetnie sobie poradzi. Słuchajcie, no i ta kompozycja tu musiała być, nie da się zaprzeczyć. Jest tu bardzo, bardzo przestrzennie. Brakuje mi tutaj czegoś zielonego, więc zaraz sobie to załatwimy. Coś tu wymyślimy. Słuchajcie, weźmiemy sobie może ze sobą te dwa, połączymy. Aż ty mi tu będziesz ciągle jeden i drugi. Tak też można sobie poradzić samemu. Przeginamy sobie troszeczkę pod kątem. O. No tak. O. Dobrze, żeby to wyschło trochę, ale... No i tutaj już to teraz nabrało trochę. Wokół jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. Wiecie, ja mam z tym problem. U kogoś mi się podoba, u siebie niekoniecznie, ale spróbujmy. Jedziemy ze sznureczkiem. Może zróbmy sobie takie na dwa. O. Może troszeczkę większe. Czekajcie. Zostawmy mu trochę więcej i temu trochę więcej. Dobra. Rany, wiecie co, ja czasem po prostu leczyć się powinnam. Co ja się nakombinuję, a można wszystko prościej, ale przecież po co sobie, ale już te stępy, słuchajcie, do materiału lepiej taka ostrzejsze nożyczki, no ja oczywiście. Słuchajcie, czy ja już zawsze będę sobie życie komplikowała? No chyba tak. Myślałam, że to mi się uda jakoś fajnie razem związać, ale dzisiaj chyba moje myślenie tak jakoś ubolewające jest. Dobra, zróbmy sobie je osobno, przynajmniej sobie je fajnie ułożymy. Słuchaj, pół godziny filmu, słuchajcie, układanie wstążeczki. Nie, no bo coś zastanawiam, czy jedną, czy dwie. O, to jest taka jeszcze, wiecie, dosyć... to jest taki sznureczek bardzo mocno woskowany i on jeździ tak... może nie, że trudno jest go ukształtować, tylko trzeba mocno zacisnąć, żeby on potem już taki był mocno ustabilizowany. To jest ten mój ból, nie? Ja tak patrzę na to i niby fajnie to tu, niby tak, a niby nie. No i tego nie wiedzą nawet najstarsi górale dlaczego. Ale może się
przełamiemy. Spróbujemy ją wsunąć pod różyczkę tam ładnie do tyłu. Ja lubię, słuchajcie, mi się podobają, tylko jakoś tak u siebie zawsze to tak przykładam i w żadną stronę to nie pasuje. Dobra, jedna jest troszeczkę dłuższa, jedna jest krótsza. Ale ja to sobie tym ciachnę, bo to tak po prostu oszpecam, jak to tak szarpie. No ty też. Wszystko przeciwko mnie. Dobra, no. Nie wygląda źle. Kochani, kartka A5. Bardzo duży format. Taki, którego ja nie robię. Przynajmniej niezbyt często. Tu zrobiłam sobie jeden mały błąd, ale jeszcze go można naprawić. Zbyt mocno wysunęłam sobie tutaj ten element, który jest w tej bazie, bo to musi wejść do pudełka. Oczywiście, że pudełeczka mamy większe, ale no też staram się nie przesadzać, więc ja sobie to tutaj powolutku, zobaczcie, z tej kompozycji odcinam. W ogóle mi to tu nie podpadnie, jak to się mówi, bo ładnie to wycięte jest. A listeczki teraz ładnie sobie tak podkręcimy i podkleimy je po prostu od spodu. Jak to przykładałam na tym starcie, to przesunęłam to bliżej tej, a może tu, krawędzi, a potem już popłynęłam. O, dobra, jest i buczy. A, ważna rzecz, to co mówiłam, zrobimy sobie jeszcze troszeczkę brokatem, bo ta jedna różyczka była, te nie były. Nalewam sobie kleju na kawałek papieru i słuchajcie, paluszkiem delikatnie rozcieńczam. Nie chcę też, żeby to było tak grubo, ale pamiętajcie, że jak jest nadmiar brokatu, to można go potem, jak wyschnie, po prostu pędzelkiem mocniej. Aha, widzicie, bo ja to miałam. Już to naprawiamy. Ok, już będzie się trzymać. Ja to miałam na kleju, no tutaj trzeba cierpliwości, żeby klej złapał. No i tutaj żeśmy to nie zniecierpliwili się. Czekajcie. O, już mamy na kleju na gorąco, teraz będzie mocno trzymało. Zapomniałam, gdzie była ta chyba tu, nie? Mówię, co to takie latające? Teraz już jest na kleju na gorąco. Złapie mocno. No tam była ta folijka też, więc wiemy, jak to jest, nie? Dobra, już sobie trochę poczyściłam. Bierzemy sobie jeszcze kartkę z drukareczki. I ja polecę tutaj moim brokacikiem. Słuchajcie, to jest z mojego sklepiku brokacik mega, mega drobny. Jest taki pyłek po prostu, który ładnie nadaje tylko taką mieniącą się poświatę. Świetnie się sprawdza właśnie w takich projektach, gdzie potrzebujemy tylko takiego sznytu, czyli takiego delikatnego podkręcenia. Na razie się to ładnie mieni. Jak wyschnie, a będzie zbyt dużo, można zetrzeć chusteczką troszeczkę. No ale co ja w ogóle mówię? Słuchajcie, czy brokatu może być za dużo? No jakoś tak nie sądzę. Bierzemy nasz Colorex. Biała farba Colorex i jedziemy sobie tutaj na moją paletkę. Troszeczkę sobie rozcieńczymy wodą, bo jest bardzo gęsty. Akurat ten mój już jest, tak wiecie, dogorywuje powoli. Trochę muszę ten pędzelek rozruszać, bo taki był zesztywniały z tego. No wiecie, prawda taka, że ja tego akurat pędzelka jakoś bardzo mocno nie myję za każdym razem, bo to jest pędzelek, który mam tylko do białych chlapań i no i po co go myć, skoro jak będę znowu z niego korzystać, będę też chlapać na biało i potem trochę musi się rozturlać. A, widzicie, jedną rzecz muszę zrobić. I tu trochę na dół. I tutaj nic mi nie szkodzi, że wiecie, gdzieś tam chlapnie trochę na folię. Nie za mocno, ale tak wiecie. Dobra. To, co tutaj chciałam jeszcze zrobić, jedną rzecz, bo ubrudziłam, posypał mi się brokat i klej na obrączce, więc
Wyczyszczę sobie póki mogę, bo obrączki muszą być widoczne. No i kochani moi, co wy na to? Dajcie znać. To jest duży format. Naprawdę bardzo, bardzo rzadką. To jest chyba moja druga taka kartka, więc proszę o wyrozumiałość. Tu wsuwamy sobie zdjęcie. No i pięknie narzeczonka można potem wkleić. Narobiłam bałaganu, będę sprzątać, ale to jutro, dzisiaj już nie. Dzisiaj porobię zdjęcia, żeby film złożyć i też udostępnić wspierającym. Kochani, kartka formatu A5 stworzona z kolekcji od Craft O'Clock o pięknym tytule A Day to Remember. Ładna kolekcja, taka wiecie, taka, która sprawdzi się nawet w chrztach, bo ma w sobie dużo delikatności, takie bieli zieleni, czyli takiego standardziku, jeżeli chodzi o takie eleganckie, fajne karty. Ja w ogóle cały czas myślę tutaj o tych prezencikach, bo one takie słodkie są. No ja je wycięłam, bo one mi się tak bardzo podobały. Mogą... Nie, już szulikowe, już nie dociskamy. Słuchajcie, koniec. Już zabierajcie ode mnie wszystkie zabawki. Kończymy. Ja Wam życzę cudownego tygodnia. Zapraszam Was już w środę na kolejny film, na kanał. I co? Szykujemy się powolutku do Scrapmasa, także wyciągajcie swoje pudła z świątecznymi przydasiami, z zimowymi, cudownymi, mieniącymi się dekoracjami. I powolutku będziemy szykować się do największego wydarzenia roku mojego, że tak powiem, w moim sercu. A czy ono jest największe, to no nie wiem, jest dużo fajnych przedsięwzięć, więc tak bym nie powiedziała, ale mojego, w moim serduchu, bo przygotowuję się do niego od czerwca już praktycznie. Także ściskam Was bardzo mocno, dziękuję za dzisiejszy dzień i zapraszam do następnego filmu. Idę się umyć.